Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i wspólnie z Dorotką witamy Was w kolejnym odcinku naszych kajakowych wypraw po polskich rzekach, a konkretnie po rzekach, które znajdują się wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E70. Dzisiaj pozdrawiamy Was z województwa lubuskiego, a konkretnie z Santoka, w którym jesteśmy nieprzypadkowo i w którym nieprzypadkowo zaczynamy nasz spływ, dlatego że w języku staropolskim Sątok oznaczał spływ, w tym wypadku spływ rzek Noteci i Warty, które w tym miejscu się spotykają. Kto oglądał nasze filmy z serii Przez Polskę po wodzie, ten pewnie pamięta Marinę Santok w Santoku. Jakby ktoś pytał, to w Marinie Santok nie tylko stąd można startować, ale można również zatrzymać się w takich domkach. Jest bardzo fajny kemping, tutaj widziałem kamperki, są namioty. Generalnie naprawdę ładne miejsce. Bardzo nam się ten port podobał już w tamtym roku, gdy pływaliśmy po MDW 70 i w tym roku dalej, mówię, jest petarda. Pogoda nam naprawdę przyfarciła i ludzie mądrzy przygotowują się odpowiednio. Tak, proszę, smarowanie. To właśnie, to się nazywa dobre przygotowanie przed pływaniem. Nie trafiliśmy na wyjątkowy, to się nazywa, ktoś tak nazwał chyba bomba cieplna z Hiszpanii. Taki front, który nadszedł akurat do Polski. I akurat najcieplej jest w miejscach, w których płyniemy, czyli w województwach lubuskim i w województwie wielkopolskim. I będziemy dzisiaj mieli 31 stopni, więc to będzie naprawdę grubo. To co, zaczynamy? No to proszę. Ale my z prądem będziemy płynąć. Powiem Wam tak, to jest zawsze najważniejsze pytanie na starcie Doroty, czy my płyniemy z prądem, czy pod prąd? I żegnamy się z Notecią w Santoku na 226 km i na 68 km Warty Noteć tutaj wbija i powiem Wam, że nie wiem, czy mi się uda to oddać, ale w ogóle są różne kolory wody. Noteć jest jakby bardziej przejrzysta, taka bardziej niebieskawa, a Warta bardziej mętna i taka brązowawa woda. No to oczywiście myślę, że to są takie organiczne związki. Ale tu się robi już szeroko, kurczę, słuchajcie, tu jest prawie jak jezioro, no. I jeszcze mamy wiatr, znaczy tak, z tyłu nurt ciągnie, a z przodu mamy wiatr w twarz, więc jest ciekawie. Ta przeprawa promowa za moimi plecami to jest jedna z atrakcji Santoka, a drugą z atrakcji Santoka jest Piastowski Gród, a właściwie takie ślady po tym Piastowskim Grodzie, który znajdował się po drugiej stronie Warty. I ten gród strzegł tak naprawdę ujścia Noteci do Warty, bo tędy spławiano pewnie towary i wtedy można było pobierać cło i kto, że tak powiem, strzegł takiego miejsca, miał kasę. Historycznie to miejsce wyjątkowe, bo związane z początkami polskiej państwowości. Galanonim pisał, że jest to strażnica i klucz do państwa polskiego. W czasach Mieszka I znajdował się tu gród piastowski i osada obronna. I słuchajcie, to jest zmora. Jest koło kajakarzy i go ściągnie na pełnej. Taka prędkość tworzy falę, a falowanie to zagrożenie dla mniej wprawionych kajakarzy. Zatrzymaliśmy się w połowie trasy, słuchajcie, i tutaj taka atrakcja, spójrzcie. Jest naturalna plaża, którą tworzą te ostrogi, które są na rzece. One powodują, że tworzy się wir i rzeka wyrzuca tutaj piasek z głównego nurtu i tego piasku tak się zbiera coraz więcej i tworzy się przepiękne miejsce dla kajakarzy, przy którym można się zatrzymać. Co prawda nie polecam pływać w Warcie, dlatego że wody w Warcie są pozaklasowe, ale na wodzie jak najbardziej kajakiem houseboatem zdecydowanie warto. Zwróć uwagę na pozostałości tego młyna holenderskiego, który stoi kilka kilometrów za Santokiem, na wzgórzu po prawej stronie. A w czasie wiosłowania opowiem nieco więcej o tej rzece, bo jak widzisz, to kawał dużej wody. Warta to trzecia co do wielkości rzeka w Polsce, która ma ponad 800 km długości, a jej źródła są w Zawierciu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. A nasz odcinek, którym płyniemy z Santoka do przystani Gorzów, wynosi około 11 km.
Powiem wam, że takiego dmuchania jak na Warcie ja jeszcze na kajaku nie przeżyłem. Tutaj naprawdę tak klasycznie wieje jak na jeziorze. Wody jest dużo. Wiatr się rozpędza na tych polach tuż przed Gorzowem. I po prostu tak dmucha, że wtedy trzeba ostro pedałować do przodu, żeby przebijać się przez fale. Niby płyniemy z nurtem, a wiatr z przodu, no i stoimy w miejscu. Dopłynęliśmy do przystani w Gorzowie. Dzisiaj już nie było relaksu. Ostry był dzisiaj. Ostre wiosłowanie, o tak chciałam powiedzieć. Nie, powiem tak, z tych wszystkich 3 rzek, jakie płynęliśmy, to tutaj było najtrudniej. No ale Nie? to kawał rzeki też jest. Znaczy to jest kawał rzeki, ale tutaj strasznie wiało w twarz po prostu. I tutaj tak naprawdę dla hardkorów, jak ktoś chce się sprawdzić, to można na Wartę, no zdecydowanie. Teren płaski, ten wiatr nie ma się gdzie zatrzymać. Tutaj nie było żadnych drzew. Niby 10 km, a te 10 to trzeba się napedałować. No, No ale co, jesteśmy, żyjemy, nie no spoko. jest okej. A teraz idziemy coś przekąsić. To nam się należy. Ale zanim to nastąpi, wspomnijmy, że po tym odcinku Warty pływaliśmy z super ekipą Stowarzyszenia Przystań Gorzów, która odnowiła ten piękny i najstarszy na świecie lodołamacz rzeczny Kuna. Polecamy popłynąć nieco dalej, by zatrzymać się w sercu Gorzowa Wielkopolskiego, jednej z 2 stolic województwa lubuskiego. Można tu odwiedzić popularny bulwar nadwarciański, a przy okazji obejrzeć liczne zabytki znajdujące się po obydwu stronach rzeki, jak chociażby spichlerz będący filią Muzeum Lubuskiego. Kręcę się po statku, który jest nie byle jakim statkiem. Zakończyliśmy rejs w przystani Gorzów i kończymy ten rejs na takim małym poczęstunku na zabytkowym lodołamaczu Kuna. Ten lodołamacz został wybudowany w 1884 roku w Gdańsku. Pływał pod różnymi banderami, a po wojnie trafił do Polski. Miał tu taki przypadek, że został rozkradziony i zatopiony, a później staraniem lokalnego stowarzyszenia odbudowany i teraz można go podziwiać. Ja przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem. Bardzo ładny statek. Co prawda on teraz już nie łamie lodu, bo ma za mały silnik, już nie ta konstrukcja tak naprawdę, ale panowie, którzy pływali nim po Odrze, mówią, że do 10 cm próbowali, testowali, jak on sobie daje radę i do 10 cm lodu daje sobie radę. Taka naprawdę wiekowa konstrukcja. Jak w przedszkolu, tak? Bułkę. Do ręki. Co tam zasuwasz? O Jezu, cukinia przepyszna. Tak miło kończymy rejs po Warcie w Gorzowie i lecimy dalej. To miejsce, gdzie zaczynamy, co to jest? To jest zabytkowa i już nieczynna w tej chwili przypompownia na Warnikach. Kilkaset metrów dalej już jest ta nowa, która wypompowywuje wodę z tego polderu północnego. Ale my tu zaczynamy nasz spływ, tak? W tym miejscu? Dokładnie. Tu Bo zaczynamy. ta woda się łączy z Wartą. Warto, tak. To jest starorzecze rzeki Warty i ono jest tutaj połączone z tym systemem rowów i kanałów melioracyjnych na polderze północnym. I to działa mniej więcej w ten sposób, że jeżeli jest wysoki stan wody w tej części, czyli w międzywalu, no to śluza jest otwierana, zalewany jest cały polder, następnie jest śluza zamykana, tutaj woda spada, a tam się woda utrzymuje. Na tym to mniej więcej polega. No Jasne. ale później wpadli na taki genialny pomysł, że sama grawitacja czy ten układ jakby kalendarzowy nie wystarcza, więc dlatego jest przypompownia, która przepompowuje wodę z polderu na to W drugą stronę. W drugą stronę. Żeby spuścić do Warty i do Odry dalej dokładnie. i do morza. Tak, to, no i dalej do morza. Tak Proste. jest. A my tutaj zaczynamy nasz spływ. Płyniemy jednym z kanałów odprowadzających wodę z polderu w Warnikach. Kiedyś była to osobna wieś, a dziś jedna z dzielnic Kostrzyna nad Odrą, a sama przepompownia to zabytek z 1911 roku. Nasz spływ w Kostrzynie zaczynamy w starorzeczu Warty. Powiem wam, że to jest wręcz bajkowo. To są takie jakby kanały, trzcinowiska wokół. Tu musi być bardzo dużo ptaków. Tu zresztą powiem wam, pokażę to miejsce.
Ale gdy już dopłyniemy do Warty, to tu jest najmłodszy park narodowy, park Ujścia Warty i tu jest bardzo dużo ptaków. To jest po prostu jedno z bardziej niezwykłych miejsc w Polsce, nie tylko dla miłośników ptaków, ale ja myślę dla wszystkich miłośników przyrody, dla każdego powinien to miejsce zobaczyć. Wygląda na to, że Starorzecze Warty jest chyba ulubionym miejscem wędkarzy okolicznych, bo tutaj właściwie co chwilę jest jakieś stanowisko i to tacy goście widać, że znający się na rzeczy. Tutaj kolejny pan. Dzień dobry. Dobry. A jakie tu ryby biorą? Ale. Pan nam mówi, że leszczyka złapał. Przed nami jest też jakiś mały port, jest houseboat. Wygląda naprawdę ciekawie. My nawet nie byliśmy świadomi wcześniej, płynąc houseboatem, że tu można sobie spływać w boki. No ale jak jesteśmy kolejny raz, odkrywamy kolejne możliwości, kolejne miejsca i super. Wypływamy teraz z tego dorzecza, Starorzecza. Warty, Jezus. Wow. I tu już czuć nurt, który ciągnie. Ruszamy do wioseł, płyniemy przed siebie i tak czekam, co będzie, jak wpłyniemy na Odrę. Pływamy tutaj, słuchajcie, w teren, gdzie pojawia się więcej ptaków i to jest od razu znak na to, że po lewej stronie, tu, cały ten teren to jest najmłodszy park narodowy w Polsce, park Ujścia Warty. I tutaj tych ptaków są gigantyczne liczby. I one mają tutaj cudowne miejsce do życia. To, co widzimy, to jest most tymczasowy, który jest budowany po to, żeby można było puścić ruch z mostu, który niebawem pójdzie do remontu. Tego. A ja tak się rozglądam i małe déjà vu. Słuchajcie, po tamtej stronie jest marina, jest przystań wodna Delfin, w której dokończyliśmy rok temu naszą podróż po międzynarodowej drodze wodnej E70. A dzisiaj ciśniemy kajakiem jeszcze dalej, wpłyniemy na Odrę i przepłyniemy jeszcze kawałek tą Odrą. Także będzie bardzo ciekawie. Polijka za nami huczy, słuchajcie, a to jest most kolejowy na Berlin, który jest remontowany. Jak to w Polsce, trochę jest długo remontowany. Polski słupek graniczny. I teraz poszukiwanie niemieckiego słupka granicznego, proszę, jest. Co oznacza, że wpływamy na Odrę. No i już jesteśmy na Odrze. Po lewej stronie Niemcy, po prawej stronie Polska. Widzieliśmy słupki graniczne. Rzeka trochę tutaj miesza, więc nie ma co dużo gadać, tylko trzeba do wioseł. W tym miejscu w Odrze jest sporo wody. Pływają też houseboaty, chociaż wiemy, że z wodą w Odrze bywa różnie i nie zawsze jest jej wystarczająco dużo. Ale na kajak akurat. Płynąc pod prąd, co może być jednak trudne, dotarlibyście do słynnej twierdzy Kostrzyn, którą można również odwiedzić po zakończeniu spływu. Miejsce zdecydowanie polecamy. A nasz spływ kończymy w takim przeuroczym miejscu, Wierzbowa Osada w Kaleńsku nad Odrą, gdzie jest ekologiczne gospodarstwo, ekologicznie się żyje i jest pyszne ekologiczne jedzenie, które zaraz będziemy próbowali. Zimno tłoczony, nierafinowany olej. Cudo. Rzepakowy. Akurat tutaj. O, przepraszam. Co masz tam? Flores? Ja mam koszulkę. Ktoś dla kogoś tu jeszcze jest, dla Jacek. Wygląda apetyko. Przepraszam. Tak się gościmy po spływie. Już mam ślinkę, więc